Dziś ciasto urodzinowe, czyli 2 warstwy jasnego biszkoptu i 1 warstwa ciemnego, przełożone przepysznym budyniowym kremem. Warstwa dolna z czekoladą i wiśniami, warstwa górna to krem śmietankowy z brzoskwiniami i winogronem. Winogrona możesz zastąpić kiwi. Całość rewelacyjna, przepyszna, no i z tego ciasta można zrobić tort. 7 dużych jajek u mnie w rozmiarze L. Jajka powinny zostać wyjęte z lodówki odpowiednio wcześnie, o ile oczywiście przechowujesz je w lodówce. 1 szklanka cukru. Wrzuć do misy miksera i ubijaj razem przez 15 minut mikserem ręcznym na najwyższych obrotach, mikserem planetarnym na średnich lub wysokich. W międzyczasie w oddzielnej misce 1,5 szklanki mąki pszennej typu 450 i 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia wymieszaj razem. Gdy piana z jajek jest puszysta, ubita i wyraźnie zwiększyła swoją objętość, odstaw mikser na bok i po 2-3 łyżki dodaj przesianą mąkę z proszkiem. Za każdym razem dokładnie mieszając drewnianą łyżką lub szpatułką, delikatnie, aby nie zniszczyć piany, ale sięgając dna. Gdy cała mąka z proszkiem jest już dodana i ciasto jest jednolite, przelej je do blaszki o wymiarach 24 na 35 cm. Dno blaszki należy wyłożyć papierem do pieczenia, tylko i wyłącznie dno, bez boku. Ciasto wyrównaj i od razu wstaw do piekarnika wcześniej nagrzanego do 160 stopni bez termoobiegu lub 150 z termoobiegiem. Ja biszkopty piekę zasadniczo na drugim poziomie od dołu. Ten biszkopt piecz przez 35 do 40 minut lub do suchego patyczka. Czas pieczenia jest uzależniony od piekarnika. Po upieczeniu biszkopt od razu wyjmij z piekarnika i zostaw do wystudzenia na jakieś 15-20 minut. Następnie oddziel boki biszkoptu od formy, odwracając formę do góry dnem. Wyjmij biszkopt, zdejmij papier. I w takiej postaci biszkopt zostaw do całkowitego wystudzenia. Możesz go upiec dzień-dwa przed składaniem ciasta. 4 jajka, tak jak poprzednio w rozmiarze L i tak jak poprzednio wyjęte z lodówki odpowiednio wcześnie, o ile trzymasz je w lodówce. I 4 łyżki cukru. Ubijaj razem około 10 minut. Jeśli ubijesz mikserem ręcznym na najwyższych obrotach, jeśli mikserem planetarnym średnich, wysokich. W międzyczasie 4 łyżki mąki i 1 pełną łyżkę kakao wymieszaj razem. Gdy piana będzie już ubita, mikser odstaw na bok i po 2-3 łyżki przesiej mąkę z kakao. Za każdym razem mieszając delikatnie, aby nie zniszczyć piany. Gotowe ciasto przelej do takiej samej blaszki, czyli 24 na 35 cm i tak jak poprzednio dno blaszki wyłożone jest papierem do pieczenia bez boków. Biszkopt wyrównaj i od razu wstaw do piekarnika nagrzanego do 170 stopni bez termoobiegu lub 155 z termoobiegiem. Ciasto piecz na drugim poziomie od dołu przez 20 minut lub do suchego patyczka. Po upieczeniu od razu wyjmuj je z piekarnika i zostaw na blacie do całkowitego wystudzenia, a następnie wyjmij z formy. Mniej więcej pół litra, czyli 2 szklanki mleka, 2/3 szklanki cukru, możesz dodać mniej, jeśli wolisz mniej słodkie ciasta, i cukier waniliowy, wanilinowy albo 1 łyżkę ekstraktu waniliowego zagotuj razem. Do kolejnych 2 szklanek mleka dodaj 3 jajka, u mnie w rozmiarze L, 2 budynie waniliowe bez cukru, 2 łyżki mąki pszennej i 1 pełną łyżkę mąki ziemniaczanej. Całość wymieszaj razem bardzo dokładnie, tak żeby nie było grudek mąki. Najlepiej jest zrobić to blenderem ręcznym, ponieważ on bardzo szybko rozbije każdą grudkę mąki. Gdy mleko w garnku się zagotuje, wlej do niego dobrze rozmieszany budyń z mąką i z pozostałym mlekiem i mieszając całość zagotuj. Gdy budyń się zagotuje, pogotuj go jeszcze około 5 minut, cały czas mieszając, aby się nie przypalił. Następnie wyłącz ogień i budyń szczelnie przykryj folią, tak aby nie zrobił się na wierzchu taki nieapetyczny kożuch. Budyń powinien całkowicie wystygnąć, zanim będzie dodany do kremu. A w międzyczasie jeszcze nasączenie do biszkoptu, czyli 1,5 szklanki. U mnie jest to syrop z brzoskwiń wymieszany z przygotowaną wodą. To, w jakich proporcjach wymieszasz oba składniki, zależy od tego, jak bardzo słodki jest syrop z brzoskwiń. U mnie ten syrop nie był bardzo słodki, ponieważ użyłam brzoskwiń ze słoika, więc dodałam tylko odrobinę wody, ale można te proporcje zmieniać tak, żeby całość po prostu nie była zbyt słodka. I jeszcze dodatkowo 3-4 łyżki soku z cytryny. Tutaj, podobnie jak w przypadku z syropu, do smaku. Cały poncz po wymieszaniu powinien być lekko kwaskowaty albo nawet wręcz kwaśny, jeśli tak lubisz. Gdy budyń wystygnie, 300 g miękkiego masła utrzyj na pół. 5 do 10 minut, to zależy od miksera.
Następnie po łyżce dodawaj wystudzony budyń i całość za każdym razem dokładnie ucieraj. Kiedy dodasz już cały budyń i krem będzie ładny i jednolity, mniej więcej połowę kremu przełóż do miski, bądź do garnka, w którym był budyń, tak jak w moim przypadku. Natomiast do pozostałej części dodaj 200 g rozpuszczonej i wystudzonej czekolady. U mnie jest to 100 g czekolady mlecznej i 100 g czekolady gorzkiej. Możesz dodać również 200 g czekolady gorzkiej. Może to być również 200 g po prostu czekolady mlecznej. Całość utrzyj do połączenia się składników. No i czas na wielki finał, czyli składanie ciasta. Blat jasnego biszkoptu ułóż na przygotowanej deseczce lub podstawce i nasącz 1/3 przygotowanego ponczu. Następnie wierzch posmaruj małym słoiczkiem dżemu wiśniowego lub z czarnej porzeczki. U mnie jest to słoiczek o wadze 280 g. I teraz całość umieściłam w wysokim rancie, ponieważ ciasto jest dosyć wysokie, a krem jest na etapie przygotowywania raczej rzadki. Można też użyć niższego rantu, przedłużając całość folią rantową. I teraz na drzem wyłóż odsączone wiśnie z syropu. Ja używam tutaj około 300 g owoców ważonych po odsączeniu, natomiast w słoiku całość miała wagę 680 g. I teraz na rozłożone wiśnie wyłóż cały krem czekoladowy. Wyrównaj i przykryj czekoladowym biszkoptem. Biszkopt nasącz połową ponczu, który Ci pozostał, i na ciemnym biszkopcie ułóż drobno pokrojone kawałki brzoskwiń. To są brzoskwinie z puszki i jest ich tutaj około 300 g. I jeszcze 200-300 g zielonych winogron. U mnie są to winogrona bezpestkowe. Jeśli używasz winogron pestkowych, to trzeba je przekroić na pół i dokładnie wydłubać pestki, ponieważ ciasto, w których potykamy się o pestki winogron, przestaje być na pewnym etapie bardzo apetyczne. Także warto naprawdę poświęcić się i wydłubać nieco pestek z winogron. Albo kupić bezpestkowe. Na winogrona wykładam cały jasny krem, wyrównuję i na wierzchu umieszczam drugi blat jasnego biszkoptu, pamiętając o jego nasączeniu pozostałym ponczem. Wykładając blaty biszkoptu warto jest leciutko docisnąć całość, tak aby kremy się wyrównały i aby dokładnie weszły w owoce. I teraz ciasto do lodówki, a w międzyczasie przygotuję polewę czekoladową. 100 g miękkiego masła, 3 łyżki cukru pudru, 3 łyżki kakao i 3-4 łyżki zimnego mleka. Wszystkie składniki umieść w garnku i powoli podgrzewając rozpuść. Ta masa nie może się zagotować, ponieważ jeśli będzie podgrzana za mocno, to się zważy. Gdyby jednak przez nieuwagę tak się stało, wówczas wystarczy dodać 3-4 łyżki zimnego mleka i wymieszać całość już bez gotowania ani bez podgrzewania. A zatem, gdy składniki polewy się rozpuszczą i połączą, wyłącz ogień i polewę odstaw do przestudzenia na jakieś 5-10 minut. Następnie polej nią wierzch ciasta i równo rozsmaruj. Jeśli chcesz, możesz jeszcze jakoś dodatkowo ozdobić całość, na przykład kolorową posypką. I teraz uwaga, to ciasto gotowe jest do jedzenia po minimum 12 godzinach w lodówce. Trzeba dać mu tyle czasu, aby dobrze zastygło i aby ładnie się kroiło. Smacznego! A najpopularniejsze przepisy z wszystkich moich kanałów znajdziesz teraz w moich książkach w postaci pięknie wydrukowanej. Zrób sobie prezent już teraz i kup obie książki na sklep.orchideli.com.